wieczór. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie w imieniu własnym oraz wszystkich gości, którzy tutaj dzisiaj dołączyli do dyskusji. Za chwileczkę gości przedstawię z ogromną przyjemnością, bo mamy rzeczywiście dzisiaj świetne grono ekspertów. Natomiast przypomnę, że tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie skuteczne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Podkreślę słowo skuteczne, ale też druga część tego tytułu, tylko sytuacje konfliktowe, jest tak szeroka, że właściwie moglibyśmy do rana dyskutować. Mamy przewidziany czas 1,5 godziny i tak będziemy chcieli Państwa w tym czasie zapoznać z kilkoma wątkami, takimi jak właśnie jakie są te konflikty, jak się do nich przygotować, w jaki sposób uczestniczyć w konflikcie, jak je skutecznie rozwiązywać. Pozwólcie Państwo, że przedstawię naszych, bo moich i Państwa dzisiejszych gości. Pozwolę sobie zacząć od pani profesor Justyny Franc-Dąbrowskiej, pani dyrektor Szkoły Doktorskiej SGGW. Pani dyrektor będzie dzisiaj na dzisiejszym spotkaniu reprezentantką kadry zarządzającej. Ja od razu troszkę powiem, o jakich rolach, dlatego że zapraszając gości na dzisiejsze spotkanie, szukałam kilku kryteriów, które pozwolą nam zróżnicować perspektywy dyskusji na temat konfliktów. Dlatego tak podkreślam i będę podkreślać tą naszą różnorodność. Jeśli pan profesor pozwoli, to zastosuję kryterium Ladies First, w związku z czym miło mi teraz powitać panią Marię Golińską-Wapińską, która reprezentuje Uniwersytet Warszawski, czyli mamy publiczną, dużą uczelnię. Pani Golińska-Wapińska jest pełnomocniczką rektora do spraw rozwoju szkół doktorskich, w pionie prorektora do spraw doktorskich i prawnych. Przepraszam, długa nazwa, ale tak ją tutaj mam zapisaną. Bardzo się cieszymy, że pani jest z nami i będzie pani trochę reprezentować dzisiaj takie spojrzenie z lotu uczelni, można by powiedzieć trochę z lotu ptaka, biorąc pod uwagę uczelnię jako pewną organizację. Trzecią osobą, która jest dzisiaj z nami, jest pani Barbara Pietrzyk-Tobiasz. Pani Pietrzyk-Tobiasz jest radczynią prawną, ale dzisiaj też, co jest ważne, to, że pani Pietrzyk-Tobiasz, pani doktor, jest specjalistką z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Była rzeczniczką praw doktoranta w KRD, wiceprzewodniczącą KRD w kadencji 2023-2024. I pani doktor dzisiaj będzie trochę z jednej strony prawnikiem, który będzie nas tutaj może czasami dyscyplinował co do możliwości, a z drugiej strony głosem doktorantów, bo jeszcze myślę na świeżo pani Barbara pamięta te czasy, a tak prywatnie dodam, że już jakiś czas widzieliśmy się wszyscy w różnych miejscach i współpracowaliśmy, więc cieszę się, że to się dalej rozwija. And the last but not least, profesor Konrad Piotrowski, który jest dyrektorem szkoły doktorskiej na Uniwersytecie SWPS i z profesji psychologiem, więc mamy jeszcze kolejny przekrój, czyli uczelnia prywatna i psycholog, więc mamy te przekroje psycholog, prawnik, kadra zarządzająca. Myślę, że te różne perspektywy będą tutaj bardzo istotne. Ja bardzo dziękuję wszystkim Państwu za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze spotkanie, ale też chciałam podziękować organizatorom KRD za stworzenie takiej przestrzeni, która daje możliwość porozmawiania o sytuacjach trudnych, bo sytuacje konfliktu to są sytuacje trudne, które się wiążą z wieloma emocjami. Zatem dziękujemy za stworzenie takiej przestrzeni i dziękujemy uczestnikom. Na końcu będą ponownie podziękowania, więc teraz tylko tak bardzo krótko. No dobrze, szanowni Państwo, po tym wstępie ja myślę, że zacznijmy od tego, żeby może omijając trochę akademickie definicje, żebyśmy zastanowili się, czy też pokazali, czym tak naprawdę jest konflikt, bo jakby się tak szuka bardzo ogólnych cech wspólnych dla konfliktu, to się wskazuje, że są co najmniej dwie strony, że jest perspektywa
postrzeganie różne, jeśli chodzi o tą sytuację, że są emocje i że są różne reakcje behawioralne, wycofanie, złość, atak i tak dalej. Ja chciałam zacząć od tego, żeby poproszę Państwa o to, abyście dali przykłady takich sytuacji konfliktowych, z którymi Państwo się mierzycie, właśnie z tych różnych perspektyw, które Państwo reprezentujecie. Jeśli można, poproszę jako pierwszą panią profesor Franc Dąbrowską z perspektywy dyrektora szkoły. Pani profesor. Pani Przewodnicząca, Szanowni współgoście, Szanowni doktoranci. Otóż myślę, że jeżeli chodzi o sytuacje konfliktowe, to należałoby je rozpatrywać bardzo wielostronnie. To znaczy, one mogą pojawiać się zarówno w przestrzeni między doktorantem a promotorem, doktorantem a innym pracownikiem w uczelni, między samymi doktorantami, czasem zapewne między doktorantem a władzą uczelni. I takim pierwszym, większym konfliktem, który odczułam też bardzo jako osoba empatyczna i emocjonalna, był taki, w którym musiałam podjąć decyzję o skreśleniu doktorantki, a później zaczęła się długa historia trudnych interpretacji tegoż skreślenia i wytworzyła się sytuacja konfliktowa, choć jak się okazało z punktu widzenia przepisów prawa bezpodstawna. Natomiast z punktu widzenia czysto ludzkich relacji bardzo trudna, bo to nie jest tak, że dyrektor czy kierownik szkoły doktorskiej chce skreślić doktoranta. Wręcz przeciwnie. Myślę, że Państwo podpiszą się pod tym, że my staramy się wspierać i tak pomagać doktorantom, żeby właśnie mogli, mimo różnych trudnych, w tym konfliktowych sytuacji, dalej się kształcić. Natomiast czasami po prostu nie mamy wyjścia. Także tym pierwszym trudnym, tak jak wspomniałam, moim wspomnieniem to jest jeszcze pierwsza kadencja, to są pierwsze lata funkcjonowania szkół doktorskich. To była taka, która ostatecznie uderzyła we mnie i w moje emocje, ale oczywiście też doktorantki, która została skreślona. Może nie będę w tym momencie zabierać przestrzeni pozostałym osobom i ewentualnie wrócę do wypowiedzi, jeżeli będę miała jeszcze jakiś przykład, który nie zostanie wypowiedziany przez Państwa. Dziękuję. Na pewno tych sytuacji jest całe mnóstwo i one są różnorodne. To może w takim razie spróbujmy zmienić perspektywę na perspektywę doktorancką. Jeśli mogę panią doktor Tobiasz poprosić o to, żeby podzieliła się pani z nami swoimi doświadczeniami, jakie sprawy wpływały do pani jako do rzecznika KRD, bo to jest dla nas też bardzo ważne, interesujące, a myślę, że dla słuchaczy także podpowiedź, z jakimi kwestiami można się do was zwracać. Dziękuję pani profesor za to pytanie. Tak naprawdę odkąd pamiętam, odkąd zaczęłam tak naprawdę swoją działalność w Krajowej Reprezentacji Doktorantów jako osoba, która się opiekuje tymi kwestiami prawnymi, no teraz jako rzecznik, tak naprawdę zawsze nam towarzyszyły takie problemy konfliktowe, przede wszystkim na linii doktorant-promotor. Wydaje się, że może to nie jest jakaś pokaźna liczba, która wpływa do rzecznika tych problemów, ale jest to taki stały element, można powiedzieć, naszych zgłoszeń, powtarzający się i bardzo często niestety trudny i poważny gatunkowo, jeśli chodzi o sam, powiedzmy, kaliber tych spraw, właśnie z uwagi na to, co już moja przedmówczyni, pani profesor tu powiedziała, o takie właśnie relacje często czysto ludzkie, że bardzo często prawo jest tam którymś elementem tej całej układanki. I w tych relacjach jest bardzo dużo, tutaj też można mówić bardzo dużo na ten temat, jakie tam są podłoża tych konfliktów. Z jednej strony, ja oczywiście, ja też uważam, że najczęściej jest rzeczywiście tak, że nie ma
każdy jest chociaż trochę winny i ponosi trochę winę za sytuację, w której się znaleźliśmy, że nie ma jakby takiej sytuacji czarno-białej, tylko najczęściej są to odcienie szarości. Niemniej często albo wynikają to właśnie z jakichś takich, można powiedzieć, po stronie czy promotora, że można powiedzieć, ten doktorant jest zostawiony samemu sobie i tutaj są te problemy, że powiedzmy nie ma tej opieki promotorskiej i też no, nie ma takiego poczucia odpowiedzialności na szkole doktorskiej, że tą opiekę trzeba zapewnić. To jest jakby jeden taki podpunkt. No inne to są problemy dotyczące własności intelektualnej i takich kwestii właśnie, gdzie leży ta granica, co jest moją własnością intelektualną, co jest własnością intelektualnej innej osoby. No i tutaj się też pojawia bardzo wiele różnych wątpliwości, problemów. No, inne kwestie są dotyczące samego funkcjonowania w uczelni, w instytucie, liczby godzin poświęcanych na różne aktywności. Tutaj też są problemy takie konfliktowe. A po stronie doktoranta, to co ja obserwuję, jeśli miałabym powiedzieć, gdzie leżą problemy, to bardzo często z trochę niezrozumienia swojej pozycji w środowisku akademickim. Wydaje mi się, że czasami doktoranci nie umieją się odnaleźć w tym środowisku, trochę jeszcze go nie rozumieją, że wchodzą w pewną taką strukturę, która no ma swoje jakieś też zasady, zwyczaje, i trochę wynika to z tego, że nie są w stanie, jakby nie rozumieją, potrzebują jakiegoś wdrożenia i gdzieś to po prostu następuje jakaś konfrontacja między tymi, może ich wizją, perspektywą, a tym, jak to rzeczywiście wygląda. No i że promotor no, ma prawo mieć oczekiwania, no bo musi być też, żeby to miało sens, żeby ta rozprawa powstała, no to promotor musi stawiać jakieś wymagania i ma prawo oczekiwać pewnych rzeczy od doktoranta. I tutaj to też pojawiają się różne takie problemy. No ale jakby tak jak dzisiaj mówiliśmy, przykłady, to myślę, że na te przykłady będzie jeszcze bardzo dużo miejsca w dalszych pytaniach. Dziękuję. Rozgrzewamy się zatem na razie. Ja pozwolę w takim razie przekazać pałeczkę do pana profesora. Panie profesorze, takie pytanie, na ile te konflikty, o których tutaj zaczęliśmy mówić, mają takie podłoże, nazwijmy to relacji emocjonalnej, czysto ludzkiej, bo już zaczęliśmy ten wątek, że prawo prawem i właściwie wiele elementów tych relacji jest opisane w różnych aktach, a za tym wszystkim kryją się ludzie, ich oczekiwania, system wartości i tak dalej, i tak dalej. Na ile z pana doświadczenia i wiedzy wynika, że to wcale nie te akty prawne, tylko właśnie człowiek gdzieś tutaj się ściera. Tak. Jeśli chodzi o moje doświadczenie, to powiem, że 100%. Natomiast jako naukowiec muszę założyć, że są takie sytuacje, z którymi jeszcze nie miałem do czynienia i na pewno będą wyjątki. Natomiast w sytuacji konfliktu zawsze pojawiają się, albo no właśnie, zazwyczaj pojawiają się emocje. I wtedy, nawet jeżeli konflikt jest na podłożu czysto technicznym, czy prawnym, czy organizacyjnym, no to trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której po dwóch stronach mamy osoby niezaangażowane emocjonalnie w tę sytuację. W szkole, oczywiście na poziomie kształcenia w szkole doktorskiej, bo można rozpatrywać oczywiście sytuację konfliktu w zupełnie innym miejscu, w innym kontekście, ale biorąc pod uwagę ważność sytuacji, ważność zadań i tych celów życiowych, o których mówimy w kontekście kształcenia doktorantów po obu stronach, bo z jednej strony oczywiście samo kształcenie doktorskie jest przecież ważnym elementem naszych zadań zawodowych, również związanych z rozwojem zawodowym nas jako nauczycieli akademickich, więc problemy w pracy z doktorantem są też bezpośrednio trudnościami samego promotora, no a z drugiej strony oczywiście ważne problemy związane z planem życiowym tych młodych ludzi, więc nie ma, w każdym razie ja się jeszcze nie spotkałem z konfliktami na tym polu, w których emocje nie byłyby zaangażowane. Wiemy o tym dobrze, dlatego też jakby ze względu na to, że mamy łatwy dostęp do psychologów, ponieważ nasza uczelnia jest dużym ośrodkiem kształcenia psychologicznego, więc podeszliśmy do tego tematu no właśnie też od takiej strony psychologicznej, ponieważ no mamy taką strategię, aby tymi emocjami jednak zajmował się specjalny człowiek na naszym uniwersytecie, a sprawami prawnymi zajmował się inny człowiek na uniwersytecie, tak żeby jak najbardziej rozdzielać obie te kwestie. Nie zawsze się udaje,
I tutaj jest, odnosząc się do tego, co już tutaj padało, to zdecydowanie zarówno to, o czym wspominała pani profesor Franc Dąbrowska, jak i pani Pietrzyk-Tobiasz, zdecydowanie to są właśnie te rzeczy, z którymi ja się spotykam, a więc konflikty na polu własności intelektualnej oraz konflikty na polu organizacyjnym przede wszystkim, takiej pracy organizacyjnej, codziennej pracy akademickiej. Na przykład w kontekście pewnych rozbieżności w zakresie postrzegania na przykład zadań, prawda, doktoranta. Zdarzają się takie sytuacje, nie jest ich wiele, bo nasza szkoła doktorska nie jest dużą szkołą, więc no, statystycznie rzecz ujmując konfliktów też mamy niewiele, ale jeżeli już się zdarzają, to zwłaszcza dotyczą one tych dwóch obszarów. Rozbieżności oczekiwań i czasami właśnie pewnych wątpliwości natury takiej, natury prawnej. Bardzo dziękuję. I jaką ma Pan radę, Panie Profesorze? No, nie na naturę prawną, ale na rozbieżność oczekiwań. Co moglibyśmy naszym odbiorcom tutaj zaproponować, naszym doktorantom? Tak, to znaczy to zależy, odpowiem po psychologicznemu, bo to zależy, na jakim etapie wejdziemy w konflikt. Jeżeli bylibyśmy w takiej sytuacji, że chcemy zaplanować coś na przyszłość, a więc uniknąć tych sytuacji konfliktowych, to może do tego za chwileczkę, bo to jest najlepsza chyba strategia, czyli pomyśleć o tym, że nowy rocznik doktorantów przyjdzie od października czy od listopada i wtedy dobrze jest mieć przygotowany grunt pod no właśnie potencjalne konflikty, które mogą się rozwijać w przyszłości. Natomiast jeśli chodzi o sytuacje już bieżące, jeżeli wyobrazimy sobie, Planuję że... na chwilę później, Panie Profesorze, a Dobrze. teraz o tym roczniku, co wchodzi dopiero, czyli jakby No taką dobrze. chronologię. Dobrze. Dobrze, to ja Tak. będę. To jeśli o to chodzi, to wydaje się tutaj, bazując na naszych doświadczeniach, również opartych na jakby takich podstawach pracy psychologicznej, że dobrym rozwiązaniem będzie, jak już wspomniałem, rozdzielenie takich dwóch funkcji na uniwersytecie. Z jednej strony kogoś, kto zajmuje się sprawami prawnymi, o ile jest taka potrzeba. Jak pokazuje nasze doświadczenie, zazwyczaj takiej potrzeby finalnie nie ma. Bardzo rzadko zdarza się, że rzeczniczka akademicka, bo o tej osobie teraz myślę, która pracuje na biurze rektora, jest angażowana w jakiekolwiek konflikty między doktorantami i promotorami, czy też między doktorantem a doktorantem. Zazwyczaj te konflikty rozwiązujemy właśnie na tym poziomie jeszcze niższym, czyli emocjonalnym. Nie wędrujemy aż tak daleko, ponieważ jest również w naszym biurze szkoły doktorskiej zatrudniona pani profesor, która jest też psychoterapeutką i psycholożką i pełni funkcję pełnomocnika do spraw mentoringu. Tak jest oficjalnie nazwane to stanowisko. I to jest pierwsza osoba w zasadzie, którą doktoranci przychodzący do nas spotykają na swojej drodze, ponieważ pani profesor ma zajęcia przez cały pierwszy semestr kształcenia w szkole doktorskiej poświęcone właśnie sprawom emocjonalnym, organizacyjnym, konfliktom. Więc po pierwsze, ważne jest, żeby doktoranci zdawali sobie sprawę, że konflikty mogą się pojawić i nie jest to niczym niezwykłym, niczym groźnym, że uniwersytet ma doświadczenie w tym, aby konflikty rozwiązywać. To daje od razu pewne poczucie bezpieczeństwa doktorantom, którzy mają właśnie takie poczucie, że jak coś się stanie, to nikt nie będzie ich atakował, albo nikt nie będzie z nimi walczył, albo przekonywał ich, że się mylą, tylko że uniwersytet jest miejscem, gdzie ich potrzeby też są istotne. Więc warto żeby po prostu od początku doktoranci wiedzieli, co się dzieje, jeżeli będą kłopoty. Dobrze jest i o tym też na samym początku informujemy doktorantów, z czego te kłopoty mogą wynikać. Informując ich, że wszyscy jesteśmy oczywiście tylko ludźmi, nie możemy przewidzieć, jak za rok im się ułoży praca z ich promotorem czy promotorką, więc żeby byli przygotowani, że coś może pójść nie tak, że mogą mieć różne zastrzeżenia, wątpliwości i tak dalej. No i właśnie ta koleżanka i jednocześnie pani profesor, o której teraz myślę, ona jest też takim pierwszym kontaktem dla doktorantów, ponieważ mamy też takie rozdzielenie tutaj odpowiedzialności
Czyli pierwszym kontaktem dla doktoranta jest właśnie ta osoba, która jest zaufaną osobą, którą oni poznają na samym początku i jednocześnie, i to jest bardzo ważne, dajemy im takie przekonanie, które jest prawdziwe, że oni mogą się do niej zgłosić i razem z nią ustalić, co należy zrobić. Czyli to właśnie owa pełnomocniczka decyduje o tym, na przykład, czy poinformować mnie jako dyrektora szkoły doktorskiej o sytuacji, która ma miejsce. Jeżeli Właśnie o to, przepraszam, że wchodzę w słowo, bo o to chciałam dopytać, bo często takie ścieżki mówią o tym, że udaj się do dyrektora szkoły doktorskiej i z dyrektorem. U nas takie rozwiązanie jest. Właśnie my tego nie Widzę chcieliśmy zupełnie robić. inaczej. Tak, nie chcieliśmy tego zrobić, obawiając się, że połowa konfliktów nigdy nie wyjdzie na światło dzienne, bo po prostu doktoranci będą się obawiali tego. Więc mamy właśnie tę osobę taką zaufaną, no ponieważ jest terapeutką, ponieważ jest terapeutką, nie wiem, gdzie to szeleci, ale to chyba nie wiem, nie? To chyba pani profesor Franz Dąbrowski. Nie wiem, jak wyłączyć głos u mnie, także dlatego przepraszam, mam skrzypiące krzesło. Dobrze, w takim razie kontynuuję. Więc aby nie narażać doktorantów na stres wynikający z tego, że trzeba coś ujawnić i to na poziomie oficjalnym, czyli dyrektora szkoły doktorskiej, informujemy ich, że oni mogą w sposób taki poufny zgłosić się właśnie do pełnomocniczki i z nią ustalić, co dalej robić. Czasami nic nie trzeba robić, ponieważ pełnomocniczka na przykład stwierdza, że to ona będzie tą osobą mediującą i na przykład kontaktuje się z promotorem, jeżeli tak z doktorantem ustalą, prawda, że na przykład proszę skontaktować się może z promotorką i porozmawiać z nią o czymś. Jeżeli to nie przyniesie rezultatu, na przykład pełnomocniczka informuje czasem doktoranta, że porozmawia ze mną o tym, zazwyczaj na początku nie zdradzając personaliów, żeby też doktorant miał takie poczucie właśnie bezpieczeństwa i rozmawiamy o jakimś case'ie, wtedy zastanawiając się, czy to od strony administracyjnej my musimy coś robić. Zdarza się, że rozważamy na przykład sytuację, w której być może ja jako dyrektor szkoły doktorskiej powinienem się skontaktować z kimś, na przykład z doktorantem lub z promotorem i porozmawiać, prawda, z takiej pozycji osoby zarządzającej tą naszą niewielką instytucją. A czasami nie. To może ja wejdę w słowo, takie troszkę uogólniając swoją wypowiedź, czyli takim ważnym elementem, który jest, to jest taka śmiałość doktoranta i konieczność nie trzymania w sobie tych, nawet jeśli to są na razie wątpliwości, taka pierwsza faza konfliktu, tylko udanie się w waszym przypadku do właśnie pełnomocniczki, u nas do dyrektora, pani profesor Justyna Franz Dąbrowska też kiwała głową, że tak. To słuchajcie, na zakończenie tej tury ja jeszcze zapytam panią Marię Golińską-Wapińską o perspektywę i taką uczelnianą, troszkę tak jak powiedzieliśmy, z innej optyki. Zapraszam. Dziękuję. Więc tak, no, poza tym, że wypada mi się oczywiście i bardzo chciałabym się z Państwem zgodzić, że te konflikty na linii promotor-doktorant są trudne, są też takie wypalające, tak, jakby dla wszystkich stron, też dla dyrektorów, bo rozwiązywanie tego rodzaju konfliktów do przyjemnych nie należy. Ale chciałabym tu powiedzieć coś innego niż wszyscy, to myślę, że chciałam zwrócić uwagę na takie konflikty, które, no bo jak już coś dochodzi do centrali, tak, no to znaczy, że sprawa eskalowała już bardzo, tak, bo o ile konflikty na takim bazowym poziomie są jakimś elementem naturalnym procesu, po prostu też relacji, która wytwarza się między doktorantem a promotorem, tak, no to dopóki to wszystko mieści się w jakichś takich ramach kultury akademickiej nawet, to nad tym to też jakby działa rozwojowo, tak? W momencie, kiedy dochodzi do właśnie tego, o czym chcę powiedzieć, czyli kryzysu zaufania, tak? Tego, że już nie idziemy w tę samą stronę, tak? Że nie jesteśmy po tej samej stronie, nie patrzymy w tym samym kierunku, to ten konflikt robi się już bardzo trudny też do rozwiązania, bo ten brak zaufania rozlewa się też na kolejne strony, tak? Tej sprawy. I wychodząc troszkę wyżej właśnie na poziom uczelniany, to tutaj moment uruchomienia szkół doktorskich, tak, patrząc czysto organizacyjnie, to był bardzo duży okres takiego konfliktogenny właśnie z tytułu braku zaufania, bo to tworzyła się nowe instytucje, w naszym przypadku 4, odbierano coś wydziałom,
tworzono coś zupełnie nowego, z jakąś koncepcją. Sama teraz pracujemy nad zmianą regulaminu szkół doktorskich i jakby odgrzebujemy go z tych takich rzeczy, które były dopisywane, dlatego że obawialiśmy się różnych rzeczy. Samorząd się obawiał wielu rzeczy, profesura obawiała się wielu rzeczy, więc nasz regulamin jest bardzo długi, bo zabezpieczaliśmy się na każdą stronę, tak? I gdy dochodzi do takiej sytuacji konfliktowej, tak, gdzie spieramy się tak już bardzo mocno, tak, gdzie wchodzą te emocje bardzo wysokie, to takim odruchem, który często się pojawia, jest to, zapiszmy jakiś przepis, tak, jakby stwórzmy jakieś prawo, które rozwiąże to na przyszłość, tak, ale to jest rozwiązanie, które no, jest krótkotrwałe, tak, dlatego że jakby no, konflikty mam do siebie, że się pojawiają. I myślę, że to, co ważne, to pracowanie nad tym zaufaniem i komunikacją, która się z tym wiąże. Ja osobiście też bardzo przeżywałam taki konflikt, który właśnie mieliśmy na samym początku z samorządem doktorantów i wynikał z jakiegoś takiego właśnie bardzo mocnego braku zaufania z obu stron, co do tego, że pomysł na szkoły doktorskie, tam ocenianie doktorantów i tego typu rzeczy, to na pewno jest coś tam ukryte w środku, tak? Ciężko było nad to przejść i jakoś rozwiązać tę sprawę, bo żadna strona sobie nie ufała, tak? Że jakby doktoranci chcą na pewno, żeby wszyscy w ogóle przechodzili z roku na rok i żeby w ogóle nie było żadnych ograniczeń, żadnych tam wymogów, a znowu, że na pewno profesura chce stworzyć coś, co po prostu będzie tych doktorantów ciemiężyć. Więc jakby to wymagało procesu takiego też rozmów, wielu rozmów i takiego uzgodnienia sobie różnych punktów wspólnych, tak? Jakby co jest naszym wspólnym celem i myślę, że tak jakby kluczowe, absolutnie kluczowe jest to, żeby ze sobą rozmawiać, jakkolwiek trywialnie to nie brzmi. To tak naprawdę też jakby mówimy o tym doktorantom, mówimy o tym promotorom, tak, że jakby ten moment, kiedy oni podejmują decyzję o współpracy, czy często już na etapie rekrutacji, tak, to się dzieje, to żeby tam była rozmowa na temat wspólnych oczekiwań. I oczywiście często doktoranci po raz pierwszy są w roli bycia doktorantem, więc też nie są w stanie wymyślić, jak dokładnie będą pisać ten doktorat, tak. Z drugiej strony promotor może mieć doświadczenia takie albo inne, ale chociaż próbować, tak, i jeżeli coś nie działa, to próbować jeszcze raz, dogadać i mówić sobie takie różne rzeczy, tak. Ja myślę, że nie wiem jak to u Państwa jest, tak, a taką sytuacją dla mnie osobiście niezwykle ciekawą są coroczne opinie promotorów o doktorantach i zawsze to pytanie, a czy to jest tajne? No i jeżeli jest pytanie, czy to jest tajne, to znaczy, że oni ze sobą nie rozmawiają, tak? Bo jeżeli promotor chce stworzyć opinię tajną wobec doktoranta, to czemu ten feedback po prostu nie jest w stanie mu go powiedzieć, tak? Jakby być może ta relacja gdzieś tam dochodzi, jakby to jest zwykle taka czerwona lampka, że coś tam się dzieje, tak? I nad tym trzeba popracować. My też mamy pełnomocników do spraw równości, oni tak się u nas nazywają, to jest para, pan profesor i pani profesor, do których doktoranci mogą się zgłaszać ze swoimi obawami co do sytuacji trudnych. Mamy rzeczniczkę akademicką, która ma mnóstwo spraw, bo sprawy często trafiają, mamy zespół mediacyjny, no staramy się na różne sposoby to rozwiązywać, zresztą teraz przy tworzeniu regulaminu też myślimy o tym, żeby wpisać już zespół mediacyjny na stałe, właśnie w tych sytuacjach, kiedy dochodzi już do bardzo mocnego konfliktu między promotorem a doktorantem. To dziękuję. Bardzo dziękuję za te różne perspektywy, czyli gdybym miała zebrać to, co Państwo powiedzieliście i jakieś rady wystosować, to proszę skorygujcie mnie, czy dobrze mówię. Tak, należy rozmawiać, to co Pani Maria powiedziała, że być może trywialne, ale można chyba jednak powiedzieć, że podstawowe, żeby nie doprowadzić do konfliktu. Profesor Konrad mówił o tym, że możemy się zwracać do różnych osób i słuchajcie, ja chciałam Was jeszcze właśnie, jak jesteśmy na początku współpracy jako młodzi doktoranci, to teraz apel do tych, którzy są gdzieś na początku swojej drogi, może warto na samym wstępie, nawet jeśli nie robi tego promotor, to zapytać o jakieś zasady współpracy. Pani profesor, panie profesorze, czy jakby się będziemy spotykać co miesiąc, co tydzień, jak sobie zorganizujemy tę pracę, bo to są kwestie, które czasami są formalnie w postaci kontraktu w różnych szkołach, w niektórych szkołach doktorskich realizowane, w innych trochę na zasadzie domysłu. Więc jeśli u Was akurat nie ma takiej możliwości, formalnie nie jest to praktykowane, zachęcam do tego, żebyście Państwo
podpytali swoich promotorów o to, jaką formę współpracy preferują i ewentualnie wtedy doprecyzowali, czy obydwie strony macie podobne spojrzenie na tą kwestię. Jeśli chodzi o KRD, to ja trochę z poziomu dyrektora szkoły doktorskiej chciałabym zaapelować, żebyście Państwo wiedzieli, że macie właśnie na różnych poziomach swoich rzeczników, że wy jesteście naprawdę bardzo zaopiekowani. Od dyrektora szkoły doktorskiej, rzecznika praw doktorantów, również przedstawicieli, pełnomocników, rektorów, prorektorów do spraw różnych, do których możecie się zwrócić, w związku z czym zakładam, że zwracanie się do centrali, do KRD jest taką chyba kolejnym etapem, po to, żeby od razu nie konfrontować się, tylko jednak dążyć do rozwiązania tego problemu. W związku z czym zachęcam do tego, żebyście zaczynali krok po kroku. U nas na uczelni jest taki kodeks postępowania w sytuacjach trudnych, gdzie są pokazane możliwe ścieżki, do kogo się zwrócić, jak masz konflikt z promotorem, dyrektorem, czy może nawet z sekretariatem szkoły doktorskiej. Więc macie Państwo możliwości różne, tylko do nich sięgajcie i myślę, że nie trzeba od razu z wysokiego C zaczynać, tylko po kolei, tak żeby nikt nie czuł się z jednej strony pominięty, a poza tym też, żeby nie eskalować takiego starcia. W związku z tym, jak powiedzieliśmy sobie, że różne są to problemy i na różnych etapach, powiedzieliśmy trochę o fazie początkowej, to teraz przyjrzyjmy się takiemu procesowi konfliktu. Od tej fazy początkowej, kiedy to jest jeszcze takie ukryte napięcie, nieuświadomiony konflikt, potem zaczynamy sobie ten konflikt uświadamiać. Jedną z typologii trochę tutaj przywołuję, ale jest wiele, natomiast ta niech nam posłuży trochę do analizy. Potem mamy konfrontację, eskalację, no i albo rozwiązanie, albo wygaszenie konfliktu. I chciałam Państwa na razie do wszystkich, proszę podnieście rękę, jeśli chcielibyście się podzielić tutaj informacją. Po czym poznać, że konflikt zaczyna narastać? Jakie są symptomy, które powinny i nas tutaj w szkole doktorskiej zaniepokoić, ale też Państwa skłonić do tego, żebyście działali. Ja w międzyczasie tylko powiem to, o czym zapomniałam, że pod samą transmisją macie Państwo link, w którym można zadawać pytania, bądź też zamieszczać komentarze. Ja od czasu do czasu będę tam zaglądać i będziemy wtedy do tych pytań lub komentarzy wracać. A ja teraz wracam do Państwa z zapytaniem, po czym poznać, że konflikt zaczyna się tlić, a potem ten ogień się rozpala. Słuchajcie, no, panie profesorze. Ja na początku chciałem powiedzieć niestety, że chyba zazwyczaj nie jesteśmy w stanie my z tej perspektywy, przepraszam, ja na przykład jako dyrektor szkoły doktorskiej zazwyczaj nie jestem niestety w stanie dostrzec z początku tego konfliktu. On trafia do nas wtedy, kiedy jest już zazwyczaj dość mocno zaogniony. Niestety, kiedy teraz sięgam pamięcią wstecz, to zdarza się, że pojawiają się takie sytuacje wyzwalające. Na przykład takimi sytuacjami wyzwalającymi raz czy dwa w ostatnim czasie było zaliczenie roku akademickiego. Doktoranci na koniec roku składają sprawozdanie ze swoich dokonań, postępów. To każde takie sprawozdanie trafia do mnie i ja jestem zobowiązany prześledzić postępy doktoranta oraz zatwierdzić to sprawozdanie. No, ponieważ doktorantów mamy relatywnie niedużo, to jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. I zdarza się od czasu do czasu, znów rzadko, ale zdarza się, że postępy doktoranta wydają mi się dziwnie niewielkie. Wtedy zdarza mi się wręcz nie zaliczyć lub zaliczyć tylko warunkowo rok akademicki z adnotacją, co doktorant musi wykonać, aby kolejny rok akademicki mógł być zaliczony. I pod tym, jak to sprawozdanie wraca do doktoranta, zdarza się, że wtedy okazuje się, że już od jakiegoś czasu były takie i takie trudności, że jesteśmy tutaj, mamy jakieś nieporozumienia. Więc to są takie, ale właśnie, to jest sytuacja już mocno zaogniona, zazwyczaj przez doktoranta, że tak powiem, przetrzymana dość długo. Zazwyczaj przez doktoranta, może to też warto powiedzieć, że jest to pewnym takim ryzykiem wpisanym też w tę pracę, że niestety relacja doktoranta i
szkoły doktorskiej, promotorów, profesorów nie jest równoważną relacją. Doktoranci zawsze zazwyczaj są na pozycji osób na niższej, po prostu na osób o niższej pozycji społecznej w tej strukturze. Oni czują, że niestety tak jest i nie zawsze tak łatwo i chętnie występują w obronie własnych praw. Bo gdyby tak było, no to nie zdarzałyby się raczej takie sytuacje, że na przykład od iluś tygodni czy od iluś miesięcy coś się dzieje. Więc no, już to jest takim sygnałem, że zdarza się taka sytuacja, w której jedna czy druga strona, a może obie strony coś znoszą przez jakiś czas, aż w końcu sytuacja zostanie zaogniona. Więc często niestety nie wiemy. Kiedy już się dowiadujemy, no to wtedy mamy do czynienia z sytuacją dość ostrą. No takim naszym pewnym, no właśnie, wentylem bezpieczeństwa są te pozycje, o których już tutaj wspomniałem, o których zakładamy, no, że doktorant może się zgłosić wcześniej, się zgłosi do kogoś anonimowo, czy poufnie, niż zgłosi się do dyrekcji szkoły doktorskiej z informacją, że na przykład promotor nie wykonuje swoich obowiązków i na przykład, no nie wiem, zaniedbuje kontakt na przykład, jak gdyby z taką sytuacją mieć miejsce. Już oddaję głos. Dziękuję. Czyli co, jaka jest z tego rada? Jaka konkluzja jest z tego, Konrad, co powiedziałeś wprost, gdybyśmy mieli doktorantom? Tak, chyba jest zapewnianie jak największego poczucia bezpieczeństwa, aby doktoranci czuli, że jakby przetrzymywanie sytuacji, przedłużanie jej działa na ich niekorzyść. Okay. Czyli dla doktoranta rada jest jaka? Bo to Taka, jest rada... żeby absolutnie jak najszybciej poinformować o różnego rodzaju trudnościach. Po pierwsze swojego promotora i o tym zawsze informujemy na samym początku, a w kolejnym krokach szkołę doktorską z taką informacją, i to jest informacja dla nich, że my zawsze zadbamy o nich w pierwszym rzędzie jako o naszych doktorantów, a dopiero później będziemy dbali o rozwiązanie tego konfliktu, o potrzeby innych osób, ponieważ my jesteśmy profesjonalistami i zawodowcami, to jest nasza praca, aby praca z doktorantem układała się dobrze, więc niejako bierzemy za nią odpowiedzialność, informując doktorantów, że zawsze zadbamy najpierw o ich potrzeby. Więc myślę, że takie poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważną kwestią, aby dowiedzieć się o konflikcie na początku jego istnienia, ale nie zawsze się udaje. Prawda, nam się to z poziomu osób zarządzających jest trudno, ale apel do Was jako do doktorantów, żebyście nie czekali, aż ten problem zacznie narastać. Pani profesor Justyna podnosiła w międzyczasie rękę, potem poproszę też Panią Barbarę. Ja już, słuchajcie, skracam tak troszkę, żeby już nie całymi nazwiskami, jeśli się Państwo nie obrazicie. Oczywiście. Dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. Ja troszeczkę inaczej patrzę na tę kwestię. To znaczy, po pierwsze, przede wszystkim staramy się doktorantom mówić, że są bardzo ważną grupą młodych naukowców, żeby właśnie unikać tego, co jest pewnym stereotypem, ale funkcjonuje. I tu pan profesor ma absolutnie rację, że doktorant jest w tej gorszej pozycji wyjściowej, ale właśnie my staramy się mówić mu, że nie jesteś. Jesteś równie ważny jak ja czy inny naukowiec, tylko musisz na to też zapracować, pokazać, że chcesz w tej uczelni być, chcesz prowadzić badania, chcesz współuczestniczyć w zespołach badawczych. Druga kwestia, jeżeli chodzi o sprawy konfliktowe, to myślę, że to jest sukcesem naszego zespołu wspólnie z doktorantami. Otóż już od pierwszej kadencji bardzo wcześnie mieliśmy powołanego rzecznika praw doktoranta, a wcześniej była to osoba nieformalnie, jeszcze zanim ta instytucja powstała, bo ona nie powstała wraz ze szkołami doktorskimi, tylko nieco później. Miałam taką doktorantkę, która właśnie stanowiła taki była pierwszą osobą, koleżanką z roku, czy z roku wyżej, niżej, obojętne, która wysłuchiwała, czy mailowo, to nie ma znaczenia,
jakie problemy mają doktoranci. Doradzała im i bardzo dużo trudnych, wydawałoby się, spraw udawało się rozwikłać już przez tę osobę. Przy czym to też, jak i w tej pierwszej, drugiej kadencji, jak i teraz jest inna doktorantka, to są osoby, które mają też tę umiejętność, bo i chcą na siebie wziąć ten trud, bo to jest niezwykle wyczerpujące zadanie. I kolejna kwestia, ja nigdy nie stawiałam barier między dyrekcją a doktorantem. Mimo że mamy bardzo dużą szkołę doktorską, wielodyscyplinową, kilkunastodyscyplinową, a więc różnorodność problemów, różnorodność doktorantów i ich spraw jest bardzo duża, zawsze każdy mógł przyjść. I po pierwszym, drugim nieśmiałym przyjściu doktorantów do pani dyrektor, i takich po prostu rozmowach, powiedziałabym nawet od serca, co ciebie boli, młody człowieku, co byś chciał albo chciała osiągnąć, jaki jest problem, czy on jest na pewno problemem, konfliktem, czy też może na przykład ty nie wierzysz w siebie, ty po prostu nie możesz się odnaleźć w tej rzeczywistości, o czym też już dzisiaj tutaj była mowa i może warto popracować nad tym zakresem działań. To są, no wiemy, jest czas, kiedy wielu młodym osobom jest trudno się odnaleźć. Jesteśmy przebodźcowani, więc siłą rzeczy tych podstaw do powstawania konfliktów jest niezwykle dużo, albo takich parakonfliktów, że nam się wydaje, że to jest coś strasznego, a po krótkiej rozmowie, ale takiej, kiedy z bardzo dużą uważnością słuchamy, jaki to jest problem, kiedy też umiemy po prostu się w to wsłuchać, bo to no też wiadomo, trzeba mieć pewne predyspozycje. Można takiemu doktorantowi pomóc już na samym początku, kiedy ten konflikt nie wybrzmi, kiedy ta rana się nie zaogni. Oczywiście pojawiały się sytuacje, że mimo wielu kolejnych rozmów nie udało się uniknąć sytuacji konfliktowej, kiedy trzeba było nawet nie konfrontacyjnie, bo ja raczej staram się unikać konfrontacji doktorant-promotor, bo to raczej, przynajmniej takie ja mam doświadczenie, że działa jeszcze nakręcająco. Tylko po prostu rozmowy z doktorantem, jak widzisz, jakiej oczekiwałabyś pomocy czy wsparcia, i rozmowy z promotorem, jaka z kolei jest z tej strony widoczność, jak widziana jest ta sytuacja. Prawda? I to, co promotor może ze swojej strony oferować, żeby wesprzeć doktoranta, a może promotor już nie chce z tym doktorantem, albo doktorant z tym promotorem współpracować, nie dlatego, że jest wielki konflikt, tylko dlatego, że okazało się po jakimś czasie współpracy, że nie ma chemii między tymi osobami. Przecież pamiętajmy, że często w pierwszych miesiącach współpracy spotykają się osoby zupełnie sobie nieznane, które korespondowały, owszem, które nawet przygotowały wspólne artykuły, ale nie pracowały ze sobą niemalże dzień w dzień w stylu czy podczas pracy naukowej w uczelni. Ja jeszcze tylko króciutko, bo nie chciałabym zabierać czasu, żeby wszyscy mieli też możliwość się wypowiedzenia, ale tutaj dodając jeśli mogę tak powiedzieć, pani Marii, tej kwestii rozmawiania, to ja bym jeszcze tak dodała od siebie i bardzo właśnie uważnego słuchania. Bo rozmowy, one mogą często być długotrwałe, wzniosłe, mniej, bardziej, ale ostatecznie możemy zostać z takim poczuciem, że ale nic z tego nie wynikło, prawda? Bo strony sobie nie poświęciły tej uważności
wysłuchania i wsłuchania się w potrzeby. Ja nie jestem psychologiem, więc ja bazuję tylko na tym, jak ja to widzę, jak ja to czuję i jak przez 6, teraz 7 rok pracy z doktorantami po prostu dochodzimy do chyba takich sytuacji, że te konfliktowe to są naprawdę sporadyczne, pojedyncze i oby tak zostało. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Doktoranci, słuchajcie, wyciągajcie wnioski. Ja jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, no taką sytuację akurat teraz niedawno mieliśmy, że zostałam poinformowana przez doktoranta na początku 4. roku, że nie chce współpracować już z promotorem. No i teraz, wiecie, to jest problem. Tak? No w regulaminie mamy napisane, że doktorant może oczywiście wnioskować o zmianę promotora, no ale nie na 4. roku, tam do oceny śródokresowej, jak dopuszczamy taką inicjatywę ze strony doktoranta, bo trochę zakładamy, jak wy mówicie, 4-letnie małżeństwo, ale no to mam nadzieję, teraz się włączę w naszej dyskusji. Na dole Nie umiem Justyna tego jest tam wyłączyć. cały panel z różnymi ikonami. Uda. Ja nie wiem, czy panie Jakubie, nie wiem, jakie pan ma tam możliwości. Dobra. No więc słuchajcie, no to ten 4. rok i może to jest sygnałem tego właśnie takiej obiekcji, które miał doktorant, żeby zgłosić tę sytuację, ale taka ogólna rada, jeśli mówimy cały czas o radach, to w negocjacjach jest takie postawy, skoncentruj się na interesach, nie na stanowiskach, prawda? Natomiast to, co a propos uważności, a propos komunikacji, słuchajcie, no my staramy się, żebyście Państwo jako doktoranci, żeby rozpoznać Wasze interesy, bo stanowiska to tak naprawdę deklarujecie, tylko postarajcie się też w drugą stronę, poszukując rozwiązania. Niestety badania pokazują, że my przychodząc na negocjacje czy na rozmowę, my jako strona pokazujemy, o proszę bardzo, to coraz więcej mamy uczestników naszego webinarium, cześć kochanie. My jako jedna ze stron postrzegamy siebie jako tych, którzy dążą do współpracy, a druga strona, tak pokazują badania, na pewno przyjdzie na konfrontację. No i wiedząc, że druga strona przyjdzie na pewno na konfrontację, trochę działamy jakby krok po kroku, konfrontując się, więc też od razu Państwa tak, zachęcam do tego, żebyście pomyśleli też o interesach drugiej strony, dlaczego tak się zachowuje. No to teraz Twoją mamusię poprosimy o zabranie głosu z perspektywy doktorantków. Pani Barbaro. Dziękuję, ja się tutaj zgadzam przede wszystkim z tym też, co mówiła moja przedmówczyni, właśnie trochę o tych, jak rozmawiać, a ja bym się chciała też skupić na takiej kwestii może bardziej systemowej, bo jako rzecznik praw doktoranta trafiają do mnie różne sprawy i to zarówno te takie, gdzie rzeczywiście jest ta pomoc ze strony dyrekcji, innych powiedzmy osób, które tę pomoc tam świadczą, rzeczników, ale zdarza się i tak, że tej pomocy niestety nie ma i wydaje mi się, że to jest największy problem, że często nie ma woli rozwiązania tego konfliktu, tylko jest wola narzucenia jakiejś swojej woli przez jakąś tam osobę z różnych przyczyn. I też niestety miałam nawet w ostatnim okresie takie sytuacje bardzo trudne, gdzie no też były takie sprawy, można powiedzieć nawet prawne, sądowe i wyroki sądowe nie są wykonywane przez niektóre szkoły. Więc to są takie już bardzo trudne kalibrowo sprawy. Ale to, co chciałabym powiedzieć, no i to też kieruję do doktorantów, bo to też nie jest tak, że doktoranci nie mają żadnego wpływu. I ja się staram za każdym razem uświadamiać doktorantom, że wy jako doktoranci macie swój głos, bo możecie uczestniczyć w różnego rodzaju procesach. Macie możliwość uzgadniania właśnie osoby, która pełni funkcje kierownicze w szkole doktorskiej, dyrektora, ale też różnych prorektorów. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że właśnie ta osoba, tak jak tutaj Państwo mówicie, bardzo często właśnie ten dyrektor jest na takiej pierwszej linii frontu. Coś się dzieje, dochodzi to w końcu do dyrektora. No jeśli jest to rzeczywiście osoba, która ma naprawdę mandat zaufania od tej społeczności doktoranckiej, to o wiele lepiej, o wiele większe są możliwości tego, żeby te konflikty rozwiązywać.
żeby one były rzeczywiście rozwiązywane i żeby było zaufanie, bo wydaje mi się, że to jest problem, tu się też pojawił ta sytuacja, że nie ma tego zaufania, że często nie czujemy się bezpiecznie w naszej uczelni, w naszej jednostce i z tego względu jest ten strach przed jakimś zablokowaniem jakiejś procedury i tak dalej. Więc wydaje mi się, że jeśli tutaj, to też jest taki apel do samorządu doktorantów, czasami potrzeba tej odwagi w tych relacjach. W tych relacjach potrzeba odwagi, bo tak naprawdę jeśli przedstawiciele samorządu też nie będą odważni, nie będą mieli w taki sposób asertywny, wyważony, z poszanowaniem też swojej roli i roli innych osób w tym procesie, reprezentować właśnie tej swojej społeczności, to ciężko będzie coś zmienić, zwłaszcza w przypadku, kiedy ta sytuacja nie jest tak łatwa, tak kolorowa, nie ma często woli rozwiązania. Czasami potrzeba właśnie takich działań, dlatego ja też zachęcam doktorantów, żeby pamiętali, że mają swój głos, mają narzędzia, które należy wykorzystywać, bo to zawsze będzie powodowało, że ta reprezentacja będzie pełniejsza. Bardzo dziękuję. Ja poproszę jeszcze, jeśli można teraz panią pełnomocniczkę, bo my dzisiaj chwilę też rozmawiałyśmy i tak pięknie pani właśnie mówiła o tym kreowaniu przestrzeni przez samych doktorantów. Myślę, że nie chcę narzucać, ale to mogło być doskonałym wątkiem i kontynuacją tego, co powiedziała pani Barbara. Tak, ja myślę, że tak, w tej sytuacji konfliktowej to warto pamiętać o tym, że lepiej zapobiegać niż leczyć i zdecydowanie warto i chcemy to robić, podejmować działania, żeby doktoranci nie czuli się sami w tej strukturze, tak? I o ile oczywiście możemy to zapewnić poprzez dostępnego na dyżurach, czy codziennie dyrektora, przyjazny sekretariat, czy pełnomocników takich czy innych, to kluczowe jest to, żeby doktoranci mieli swoją grupę wsparcia. To też nam wynika z naszych badań, które prowadzimy i też takich konsultacji, które prowadzi nasze Centrum Pomocy Psychologicznej dla doktorantów. Mają też takie swoje grupy warsztatowe, ale właśnie też takie grupy wsparcia i wiadomo, nie wszyscy chodzą. Mamy taki projekt, który nazywa się Projekt Doktorat. To jest taka właśnie grupa dla doktorantów, którzy wspólnie tak pracują nad tym, żeby ten doktorat postępował. No to są takie cykliczne spotkania z terapeutką, która pomaga jakby tak się wziąć w garść i iść z tym projektem i też nabrać takiej pewności siebie. I chcieliśmy, jak rozmawialiśmy z dyrektorami, tak, jakby jak sobie radzić tutaj z tą sytuacją, jesteśmy też jak Państwo wszyscy, tak, po takim okresie zamknięcia tego pierwszego takiego prawdziwego rocznika, tak, bo minęło te 6 lat od pierwszego przyjęcia do szkoły doktorskiej, więc to było takie prawdziwe zamknięcie jakiegoś etapu, wyciągnąć z niego wnioski, tak, jakby i to, że doktoranci, to co nam wychodziło, tak, to właśnie to, że z jednej strony doktoranci czuli się oderwani od wydziałów, no bo teraz są w szkołach doktorskich, więc przecież już nie są na wydziałach. No, wiem, że to różnie bywa, tak, na uczelniach, no ja mówię o perspektywie uniwersytetu, to był taki zarzut, który gdzieś tam się wciąż przewija, że to już nie są już nasi doktoranci, są doktoranci szkoły. I ci doktoranci, tak jak to kiedyś ktoś bardzo złośliwie powiedział, moim zdaniem, że doktorant to jest taka świnka morska, ani świnka, ani morska. Bardzo nie lubię tego porównania, ale jakby poza tym, że go nie lubię, no to postanowiliśmy coś z tym zrobić, tak? Więc ten rok, który mamy teraz, akademicki, poświęcamy bardzo mocno na to, żeby stworzyć z doktorantów, których mamy społeczność, czyli stworzyć z nich taką grupę, czyli samorząd to robi, tak? Ale samorząd przez to, że jest bardzo zajęty po prostu też tymi wszystkimi ustawowymi rzeczami, które muszą robić, tak? To żeby tak nadać energię i korzystając z tych doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie dopiero, jakby wchodzą z taką totalnie świeżą głową, która bardzo chce coś robić, chce się tutaj czuć tym doktorantem już od pierwszego dnia, to ich zaprosiliśmy do udziału w takim projekcie integrującym. On teraz będzie miał taką nazwę Inicjatywa Lepiej, bo zakładamy, że właśnie dzięki temu te nasze szkoły doktorskie mogą być lepsze. I o co chodzi w tym projekcie? Tak? No, przede wszystkim zależy na to, żeby doktoranci stworzyli sobie grupy wsparcia. Jak oni się spotykają ze sobą na naszych eventach, tak? Czy to były dni adaptacyjne, czy potem wyjazd, to cały czas im powtarzaliśmy, odwróćcie się do osoby obok w auli, tak? Zapytaj, jak się nazywasz, tak? Ja wiem, że to jest trudne, bo ja na przykład też mam takie lęki społeczne i dla mnie to jest trudne, żeby tak zaczepić kogoś,
ale więc spróbuj, jakby co ci szkodzi, tak? Jakby tak za chwilę go nie spotkasz, tak? No, albo jej, tak? Jakby jak dobrze pójdzie, to jest ogromna uczelnia, więc jakby zapomnij zaraz, więc spróbujcie, tak? Jakby odwróćcie się, tak? Zapytajcie kogoś, co robi. No może z tym nie będzie, hej, może z kimś innym, tak? Ale żeby nie zostawać na tej ścieżce doktoranckiej samemu, tak? Bo to jest ścieżka naukowa, jest ścieżką pełną porażek, tak? Jakby ubieganie się o grant, ubieganie się o publikację artykułów, środki na badania tu czy tam, to odmowy przychodzą właściwie non stop i jakby to tak wygląda, tak? Że po prostu są dni, kiedy jest po prostu bardzo źle. I fajnie jest móc komuś o tym powiedzieć, komuś, kto jest w podobnej sytuacji. I to też, o czym rozmawialiśmy z psychologami, to było też to, że próbować te grupy tworzyć międzydyscyplinowo, międzydziedzinowo, dlatego że w ramach jednej dyscypliny, czy tam subdyscypliny, to są mocno konkurencyjne środowiska, tak? Ubiegają się o te same granty, o te same, nie wiem, stypendia, tak? A jeżeli jakby ta współpraca jest jakby pomiędzy dziedzinami, no to też łatwiej o taką otwartość, o to, żeby sobie powiedzieć o różnych sprawach. Z drugiej strony łatwiej, też często, tak jak no, tak przyrównując do własnego życia, tak? Jak wracam zmęczona z pracy i opowiadam mężowi, kto mnie dzisiaj zdenerwował, to wcale nie oczekuję, że on powie, no przecież ta dziewczyna jest bardzo miła i w ogóle nie, oczekuję, że on mi powie, tak, ty na pewno masz rację, tak? Jakby na pewno oni wszyscy byli okropni, a ty byłaś świetna. I jakby jak wszyscy znamy się tutaj wewnętrznie, to ciężko takie wsparcie, tak? A jak tam jest kolega z innej dyscypliny, to on nie wie, czy ten profesor jest okej, czy nie, będzie wiedział i po prostu będzie tą grupą wsparcia, której potrzebujemy, tak? Akurat w tym momencie się wzmocnić, powiedzieć sobie, dobra, wyśpię się, rano wstaję i działam dalej, tak? Próbuję mocniej, próbuję dalej funkcjonować i myślę, że to jest ważne i też jakby chciałam wspomnieć o tym, co mówią nam promotorzy, tak? Że trochę to tak funkcjonuje, że część doktorantów oczekuje od promotorów bardzo bliskiej zażyłości, tak? Że promotor wysłucha i też o tych sytuacjach domowych, o swoich problemach. Dla części promotorów to jest totalnie okej, dlatego że po prostu cenią sobie taką bliską relację. Ale dla części promotorów nie jest to w porządku, tak? Bo ktoś po prostu zrzuca na nich ten swój ciężar i wcale nie ma obowiązku trzymania go na sobie, tak? Takie kontenerowanie tych trudów też może być trudne, tak? I warto też to rozumieć, nie? Że szukajmy przyjaciół też jakby w grupie, która chce być przyjacielem, tak? A niekoniecznie w promotorze, który po prostu chce być naszym współpracownikiem czy naszym szefem, tak? Czy osobą, z którą łączą nas profesjonalne relacje, bo kiedy to tak trochę krzyżujemy, to bywa różnie, tak? I myślę, że warto po prostu gdzieś ten dystans zachowywać. Różnie bywa, w różnych środowiskach oczywiście są takie, gdzie są bliższe, gdzie szybko przechodzimy na ty i po prostu wszyscy sobie tak blisko pracujemy, ale są takie sytuacje, kiedy ktoś jakby nauczony też doświadczeniem mówi nie, jakby zachowujemy dystans, jakby tu jestem ja, tu jesteś ty i zdrowo funkcjonujmy w tej relacji, więc to tak ode mnie. Dziękuję, tak, bo różni są promotorzy, różni są doktoranci i różne są nasze potrzeby, natomiast myślę, że takie główne przesłanie tutaj, które płynie, to faktycznie zadbajmy o to, żebyśmy nie byli sami, czy też samotni, czy jak to w tej sytuacji się czuje. Ilekroć mam okazję, to powtarzam, że u nas na uniwersytecie powstała taka inicjatywa oddolna, w ramach której doktoranci się po prostu sami spotykają w centrum wsparcia, ale to centrum wsparcia jest potrzebne tylko na razie do tego, żeby udostępnić pokój, natomiast jest w odwodzie, czyli jeżeli ktoś potrzebuje psychologicznej pomocy, to jest dostęp do takiej pomocy, natomiast oni sobie przyjdą, ponarzekają, no właśnie powiedzą, że tak, masz rację, promotorzy są beznadziejni i potem jak mówią, no tak, od razu jest lepiej, jak czego słyszy, że nie jest samotny w takiej sytuacji, więc myślę, że to jest kolejna rada, która od nas wszystkich tutaj płynie, to znaczy tego, żebyśmy szukali relacji także w akademii, bo ona trochę pomaga i pokazuje, że nie jesteśmy tutaj jedyni. Kontynuując teraz te nasze złote rady dla naszych odbiorców, dla doktorantów, chciałam do pana profesora się zwrócić też z taką prośbą, bo no, jak dojdziesz do konfliktu, musimy porozmawiać z dyrektorem albo musimy porozmawiać z promotorem, z którym nie chcemy współpracować, to w jaki sposób powinniśmy się przygotować do tej rozmowy? Czy moglibyśmy prosić o może takie złote rady, jak się przygotować, żeby nie spalić tej rozmowy, bo też z mojej praktyki
powiem, że czasami, może teraz włożę kij w mrowisko, czasami doktoranci być może ze stresu przychodzą z tak roszczeniową postawą, że w sposób automatyczny wzbudza to trochę agresji i niechęci do rozwiązania problemu, bardziej do też właśnie takiego starcia się. Więc panie profesorze Konradzie, poprosimy o parę wskazówek. Dzięki. Tak, no to tutaj w zależności od tego, pewnie tak, po pierwsze dużo zależy oczywiście od osoby, więc myślę, że warto, żeby ten kontakt był zawsze z odpowiednio przygotowaną osobą. Pierwsza rzecz w sytuacji konfliktowej jest taka, i o niej zawsze trzeba pamiętać, że emocje są bardzo złym doradcą w sytuacjach rozbieżności interesów. Więc czasami trzeba poczekać z rozmową na przykład, zwłaszcza jeżeli coś nas zdenerwowało, wzburzyło, być może uzyskaliśmy, a często tak bywa, że uzyskujemy informację jednostronną od kogoś, ponieważ przykładowo promotor zgłasza nam, że według niego doktorant czy doktorantka wykonuje coś i wydaje nam się to oburzające po prostu, więc odczuwamy emocje i warto, żeby pamiętać o tym, że emocje mają naturę falową, czyli narastają, a następnie zaczynają opadać. Wszyscy to znamy, wszyscy się kiedyś z kimś pokłóciliśmy i posprzeczaliśmy, prawda? I czasami bywa tak, że po kilku godzinach przychodzimy i przepraszamy za różne rzeczy, które powiedzieliśmy w tych emocjach, chociaż wcale ich nie chcieliśmy powiedzieć, ale po prostu nie zapanowaliśmy nad reakcjami ze względu właśnie na wtedy pewne ograniczenia związane z funkcjonowaniem kory przedczołowej w sytuacjach emocji, więc trzeba poczekać. Następnie trzeba pamiętać, i to może taka troszeczkę, nie wiem, może tak trochę anegdotyczny sposób, ale czasami zwłaszcza w niektórych filmach, prawda, kiedy widać, jak dorośli pomagają dzieciom występować na przykład na scenie, to prawda, pojawiają się różne takie troszeczkę prześmiewcze porady, na przykład wyobraź sobie, że oni wszyscy mają teraz na głowie, prawda, kapelusz, albo wyobraź sobie, że wszyscy są w samej bieliźnie, prawda. To jest oczywiście dość zabawna porada, ale generalnie chodzi oczywiście o zmianę perspektywy. O to, żeby właśnie w tym przypadku dziecko przyjęło odpowiednią perspektywę, która nie jest zagrażającą perspektywą, ale wręcz zabawną. Ja myślę, że w kontakcie z doktorantami warto, żeby tą perspektywą, którą my przyjmujemy, była trochę taka perspektywa jak rozmowa z naszym, nie wiem, przykładowo, nie chciałbym tutaj absolutnie tego za bardzo przerysować, ale na przykład rozmowa z dzieckiem, albo z naszym podwładnym, albo z naszym, nie wiem, z kimś bliskim, kto potrzebuje pomocy. Oczywiście tylko po to, żeby zmienić pewne nastawienie nasze, że my jesteśmy po to, żeby zrozumieć perspektywę tej drugiej osoby, jeżeli czuwamy rzeczywiście negatywne emocje. Bo jeżeli sytuacja jest dla nas nieemocjonująca, no to jest to oczywiście znacznie prostsze, ale jest sytuacją niebezpieczną po prostu, kiedy przygotowujemy się do rozmowy, odczuwając negatywne emocje. Więc wtedy należy zrobić różne rzeczy, żeby się tego pozbyć i dopiero taką rozmowę podjąć. Wyobrażam sobie, że czasem też można scedować taką rozmowę na kogoś innego i nie będzie to również niczym zdrożnym. To wymaga pewnej też chyba odpowiedzialności i jest pewną formą odpowiedzialności, aby powiedzieć, że w tej sytuacji wolałbym, żeby zajmował się tym ktoś inny, a nie ja, ze względu, i tutaj znowu, czasami my znamy tego profesora. Nie da się być wtedy obiektywnym. Jest to po prostu bardzo trudne. Nawet jak wydaje nam się, że jesteśmy obiektywni, to finalnie okazuje się, że nie jesteśmy. Jest szereg badań, które pokazują, że nawet jak prosimy ludzi o to, żeby obiektywnie coś ocenili, i oni robią wszystko, żeby obiektywnie coś ocenić, to ich postawa emocjonalna wobec tego czegoś sprawia, że nie ma takiej możliwości. Bardzo dobrym przykładem jest, kiedy oglądamy mecz piłkarski. Sędzia zawsze gra dla drużyny przeciwnej. I to najfajniejsze w tej sytuacji. Kibice obu drużyn sądzą dokładnie to samo. To już w wielu badaniach pokazano i potwierdzono. Więc nie da się czasami po prostu przyjąć obiektywnej postawy, jeżeli przychodzi do nas ktoś, kogo znamy od 25 lat i mówi, wiesz co, już nie mogę wytrzymać z tą moją doktorantką, nie wykonuje zadań, nie robi tego, o co ją proszę i tak dalej. No a następnie wchodzi ta doktorantka, osoba nam nieznana, wystraszona bardzo często, zestresowana, a może po prostu nie wie, jak się zachować w sytuacji kontaktu z dyrektorem. Najróżniejsze wywoła w nas nastawienie, które sprawi, że finalnie
my tak naprawdę nigdy nie zrozumiemy sytuacji, w której się znajdujemy, więc myślę, że pierwsza rzecz to są emocje, a druga sprawa, i to często w takich środowiskach, gdzie dużo emocji się kumuluje, to jest praca zespołowa po prostu. To jest, czyli takie zarządzanie konfliktem, aby nie analizować go samodzielnie. Stąd też, kiedy pojawia się sytuacja konfliktowa, można na przykład przedyskutować to z osobą, która pełni jakąś funkcję w szkole doktorskiej i zapytać ją o jej perspektywę, aby nie posługiwać się tylko naszą, bo nam zawsze się wydaje, że dobrze rozumiemy sytuację. Jeżeli pełnimy ważną funkcję, to wydaje nam się, bardzo często przeszacowujemy nasze kompetencje w zakresie radzenia sobie, więc myślę, że potrzebujemy zdecydowanie dużo pokory i właśnie takiego pozytywnego nastawienia do doktorantów. I teraz znów bardzo przepraszam za może nieodpowiednie porównanie w stosunku do dorosłych ludzi, ale mimo wszystko się nim posłużę, jako pewien obraz tylko, taką po prostu analogię. Prawda, kiedy mamy do czynienia z osobą, na przykład jesteśmy rodzicem dziecka. Pozwolę sobie, jestem psychologiem rozwojowym, więc najłatwiej mi takie przykłady formułować. Prawda, kiedy jesteśmy w konflikcie z dzieckiem, to musimy zaakceptować, że dziecko może podejmować zachowania, które są czasami z naszej perspektywy nieracjonalne, dziwaczne. Na przykład jest zasada, żeby zachować się w odpowiedni sposób, na przykład nie wchodzić na stół w restauracji albo nie jeść ciastek przed obiadem, ale dziecko mimo wszystko wykonuje te działania. I teraz jako osoba dorosła musimy zrozumieć emocje, które targają tym akurat bardzo młodym człowiekiem i nie możemy przecież wejść w tę sytuację konfliktową, na przykład nie wiem, próbując krzyczeć na to dziecko i tak dalej, i tak dalej. Musimy zrozumieć jego perspektywę. I teraz jeżeli przejdziemy 20 lat do przodu, sytuacja naprawdę się nie zmieni. Musimy zrozumieć, że ktoś, kto do nas przychodzi, czasami jest opryskliwy, czasami może być nawet niemiły dla nas, ponieważ jest bardzo pobudzony ze względu na to, że ma przekonanie, że jego bardzo ważny cel życiowy oto ulega zagrożeniu. Ten doktorat wymarzony i wyśniony być może wymyka się z rąk, ponieważ promotor zgłasza jakieś zastrzeżenia. Musimy przyjąć odpowiednią perspektywę. Po prostu to my jesteśmy odpowiedzialni za ich dobrostan, nawet jeżeli oni nie umieją samodzielnie o niego zadbać. I to jest coś, co zawsze polecam wszystkim w naszym biurze, z którymi rozmawiamy na temat różnego rodzaju trudnych sytuacji doktoranckich, że my jesteśmy dla nich po prostu. Oni o tym wiedzą, bo mówimy im o tym często, że jesteśmy po to, żeby pomagać właśnie im, a niekoniecznie oni nie muszą pomagać zawsze nam. No, ponieważ często to są młodzi ludzie, pamiętajmy też o trudnościach ze zdrowiem i takim codziennym zdrowiem również psychicznym w środowisku akademickim na każdym poziomie, od studentów aż po profesorów. Mamy do czynienia z coraz większą grupą, około 30% nawet osób zmagających się z przewlekłym stresem i wynikającymi z tego trudnościami. I dotyczy to i studentów pierwszego roku, i doktorantów, i profesorów pracujących na uczelni, więc nigdy nie wiemy, nie będziemy wiedzieć, z kim mamy do czynienia, więc trzeba przyjąć perspektywę pewnej takiej troski. Myślę, że to jest dobra perspektywa. Pani profesor Franc Dąbrowska o tym wspomniała, mi się to bardzo podoba, takie przedstawienie roli dyrektora szkoły doktorskiej jako kogoś takiego, kto się również zatroszczy, prawda, o doktorantów. No i znów to słowo troska od razu pokazuje pewną nierównowagę, ale ja uważam, że po prostu od tego się nie da odejść. To nie są równoważne sytuacje. Oni są trochę niżej, a promotorzy, profesorowie są trochę wyżej i tego nic nie zmieni. Więc my musimy dbać o nich właśnie bardziej niż oni o nas. I ta troska jest chyba takim kluczem do tego. Bardzo dziękuję za te porady dla nas i dla naszych doktorantów. Słuchajcie, lubię wkładać kij w mrowisko, w związku z czym powiem o tym, że doktoranci też czasami chyba doskonale się czują i docierają do nich sygnały, że jesteśmy tutaj dla nich, bo mnie się zdarzyło otrzymać, czy też obserwować takie sytuacje, w której doktorant pisze: szanowny pani profesorze, proszę się ustosunkować do mojej prośby do środy do godziny
godziny 18, tak? No to budzi też pewne emocje co do standardów komunikacji, bo myślę, że to jest kwestia po prostu komunikacji, czy braku pewnego takiego obycia w komunikacji mailowej, albo inny mówi, to ja teraz wyjeżdżam, nie przyjdę na pani zajęcia, chyba że pani mi przekona, że warto przyjść na te zajęcia. To takie w ramach kija w mrowisko, więc myślę, że zależy to od osoby chyba, prawda? Są tacy, którzy czują się bardzo onieśmieleni, a są tacy, którzy się czują dosyć swobodnie i za każdym razem, jak to w zarządzaniu, czy jak w psychologii, no, trzeba dostosować te reakcje i działania do osoby, z którą pracujemy. Ja tak patrzę teraz na panią Barbarę, dlatego że powiedzieliśmy o emocjach, no a z drugiej strony czasami to jest takie, wiecie, wymienianie paragrafów, tak? Kiedy doktoranci powinni się zgłaszać do prawnika, który zacznie się podpierać no, paragrafami? Bo jak przechodzimy na poziom paragrafów, to mam wrażenie, że już wtedy druga strona też sięga do paragrafów. Kiedy by pani rekomendowała jakieś rady? Cały czas proszę państwa o rady dla naszych doktorantów. Wydaje mi się, że niektórzy właśnie wiążą ten nasz zawód trochę właśnie z takim walką, tymi paragrafami, ale warto by zacząć od tego, że to nie zawsze musi być rzeczywiście ta walka, bo czasami mamy jakąś taką sytuację trudną, bo co innego, jak jest na razie jakiś tam, można powiedzieć, nie konflikt, tylko jakieś nieporozumienie, coś takiego. To jeszcze nie jest, powiedzmy, moment, przestrzeń do tego, żeby jakieś tutaj głębokie, wnikliwe analizy prawne przeprowadzać. Ale w momencie, kiedy widzimy, że ten konflikt idzie w taką stronę, że coś już tam się nie podobało i nie wiemy, jak z tym zadziałać, albo tym bardziej, no, są jakieś zachowania, które nam się nie podobają, czy ze strony promotora, czy też no, promotor ze strony deklaranta, jakby i to każdą osobę tutaj można postawić, to wydaje mi się, że warto też po prostu, i to tak naprawdę rekomenduję, zapytać się, jak to wygląda, jak wygląda moja sytuacja pod kątem prawnym, bo czasami rzeczywiście zdarzają się sytuacje i to takim dobrym przykładem są wszystkie takie nieporozumienia na gruncie praw autorskich i tak dalej, co jest moje, a co nie jest moje, i czasami no, mamy tego doktoranta, który no, myśli, że jest tak, tak, tak i tak. No a ja na przykład mówię, że nie, no słuchaj, tutaj na przykład to jeszcze nie możemy tego uznać za utwór, więc ty nie masz tych na przykład pełni uprawnień. No i z drugiej strony również możemy to odnieść do promotora. No i jeśli nie, to warto też znać te uprawnienia, bo czasami rzeczywiście są różnice w uprawnieniach. Też do czego ja często sięgam, bo to takich spraw konfliktowych często dotyka, ochrony dóbr osobistych, bo to jest taka kategoria w prawie cywilnym, która jest chroniona. To jest coś bardzo też szerokiego, ale tak naprawdę no, i przy własności intelektualnej dotykamy takich zagadnień, więc warto tutaj się po prostu nie na zasadzie obrzucania się jakimiś paragrafami, ale też no, wiedzieć, bo jeśli zaczynamy rozumieć, bo też no, nie tylko doktoranci, zgłaszają się czasem do mnie i klienci, którzy no, mają jakąś taką bardzo mocną, roszczeniową postawę, że oni pójdą do sądu. Później ja analizuję tą sprawę, mówię, że no, tutaj niestety takich uprawnień nie mamy, nie możemy do tego dążyć. No i nagle się zmienia całkowicie perspektywa, więc jakby wydaje mi się, że pierwsza rzecz to, jeśli mamy taką sytuację, to zawsze, no akurat rzecznik jest instytucją taką, która świadczy pomoc nieodpłatnie, więc zawsze możemy pomóc, przedstawić, jakie są uprawnienia, jakie nie są uprawnienia, co przysługuje, a co nie. To jakby jest raz. I dwa, ocenić też daną sytuację, bo czasami różne zachowania w różny sposób są odbierane, czasami bardziej subiektywnie, a czasami rzeczywiście możemy tutaj mówić o jakimś naruszeniu, powiedzmy, takich przepisów. No to już mówię o takich trudniejszych rzeczywiście sytuacjach, czy naruszenia dóbr osobistych, czy no już takich rażących przypadkach jakichś znieważeniu czy zniewadze. Zdarzają się w różnych miejscach też, ale no zdarzają się. Więc to już są takie rzeczy rzeczywiście trudniejsze i to dobrze po prostu mieć tą wiedzę, ale w momencie, kiedy rzeczywiście widzimy, tak mi się wydaje, że jest jakiś problem i nie radzimy sobie sami,
w jakiś sposób, że te, no powiedzmy, no, czasami znamy te uprawnienia, ale one są dość skomplikowane. Przejście przez różne procedury też niekiedy jest skomplikowane. I jeśli ktoś widzi, że w jakiś sposób no, czułby się pewniej, czułby się lepiej, jakby miał po stronie rzeczywiście kogoś, pełnomocnika czy kogoś innego, to ja zawsze uważam, że warto z tego korzystać. Warto z tego korzystać nie na zasadzie konfrontacyjnej, ale też na zasadzie takiej, że ktoś wtedy czuje się, że nie jest sam. I tu mówię o takich sytuacjach, że trudniejszych, rzeczywiście. Bo też pełnomocnicy są różni. Niektórzy rzeczywiście są bardzo tacy nastawieni na jakąś walkę, na konfrontację, a niektórzy no, widzą, że czasami no, jeśli ten nasz klient nie zrobi kroku wstecz, to tak naprawdę ciężko będzie ten problem rozwiązać. I ja też się tak staram często mówić, no, że no, czasem spokojnie, jakby mówię, że spróbujmy tutaj, spróbujmy tak zadziałać, nie od razu tam róbmy takie rzeczy. Jakby to jest moja perspektywa, bo też no, trochę funkcjonuję w środowisku akademickim. Wiem, że czasami o wiele lepiej tak możemy rozwiązać problem i nie musimy nawet zostawić te paragrafy w spokoju. A rzeczywiście, no, kiedy ten problem już jest na tyle gdzieś albo zaogniony, albo po prostu bardzo skomplikowany, no to w takim wypadku zachęcam do tego, żeby korzystać z pomocy prawnej, żeby po prostu czuć się pewnie, wiedzieć, na czym się stoi i móc, powiedzmy, no, prezentować swoje stanowisko w taki sposób konstruktywny i po prostu konstruktywnie rozmawiać. Bardzo dziękuję. Czy w takim razie można, być może to będzie trudne pytanie i nie będzie jednoznacznej odpowiedzi, ale czy można dać jakąś radę doktorantowi, który na 4. roku poczuł potrzebę zmiany promotora, co do właśnie wkładu pracy ze strony promotora przez poprzednie 3 lata? Czy są jakieś ogólne rozwiązania, które no, można by powiedzieć jako uniwersalne, że tu już naruszamy pewne no właśnie prawa promotora, czy też zależy, i tutaj wchodzimy w szczegóły, których dzisiaj nie rozstrzygniemy? Jak to jest? Mi się wydaje, że to jest jakby trudne i to wymaga trochę, można powiedzieć, wypracowania w praktyce akademickiej, bo ogólnie rzecz biorąc jest tak, że no, twórcą jest osoba, która rzeczywiście wnosi wkład twórczy do utworu w sposób zindywidualizowany i ten utwór ma taką ustaloną postać, więc co do zasady tym twórcą będzie doktorant. I promotor, jakby no zakładając taką, można powiedzieć, klasyczną współpracę promotorską, gdzie on tylko doradza, rekomenduje i tak dalej, to jeszcze samo w sobie nie czyni go współautorem tej pracy. No oczywiście, no jeśli on tam, nie wiem, zaczynałby pisać pewne rzeczy, no co trochę stoi w sprzecznością z tym, co ma być rozprawa doktorska, no to oczywiście, jakby tutaj możemy mówić o takich rzeczach. Tu bardziej kwestia jest właśnie tego, ten niuans polegający na tym, że wkład promotora nie ma wkładu twórczego, on nie jest twórcą, nie jest współtwórcą danego dzieła, ale mogą przysługiwać mu pewne te prawa osobiste do tego dzieła. No na przykład właśnie często się mówi o temacie rozprawy doktorskiej. No i rzeczywiście tutaj jest trochę to sporne, jak to kategoryzować, no ale w jaki sposób za dobro osobiste można by to w większości ubrać, że to jest jakaś koncepcja, która była tego promotora i tak dalej. No i rzeczywiście pojawia się problem w momencie, kiedy no, ta praca jest zaawansowana, była pisana pod kierunkiem danego promotora. No tak, w normalnych warunkach no, doktorant jest tym twórcą, tylko mamy tutaj problem, że ten wkład promotora nagle zostanie, nie wiem, w miejsce dotychczasowego promotora no, zostanie Pani Barbaro, to ja się do Pani odezwę, dobrze? Bo to ja myślałam, tak właśnie prowokowałam do tego, żeby to było jedno krótkie, jakaś taka perspektywa. A, to nie takie łatwe. Jak to u prawników, dlatego się miałam wątpliwości, czy w ogóle zadać to pytanie. Dobrze, proszę Państwa, pojawiło się jedno pytanie tutaj do nas jako do grupy, trochę w odniesieniu do informacji, aby przedyskutować. Rozumiem, może ja zacytuję. Rozumiem, że w przypadku sytuacji konfliktowej warto odezwać się do pracownika uczelni, żeby poznać inną perspektywę. Jednak mam poczucie, że byłoby to nie w porządku względem promotora. Czy to nie oczerni promotora w świetle innych osób? Czy ktoś z Państwa chciałby ewentualnie się ustosunkować do tutaj komentarza? Pani profesor. Mnie się zdaje, jeżeli dobrze odczytałam to pytanie, że dotyczy ono raczej dyskutowania w grupie problemu, a nie face to face, czyli
wychodzenie z problemem i omawianie tego konfliktu czy trudności współpracy z promotorem, dajmy na to z dyrektorem, przykładowo, a dyrektor jeszcze omawia z kimś, bo tu była mowa dzisiaj o takim grupowym jakby przedyskutowaniu takiego problemu, żeby była inna też perspektywa, czy żeby też jakby właśnie te emocje oddzielić i ewentualnie porozmawiać z inną osobą, więc odczytuję tak i w tym momencie też miałabym wątpliwość, ale niewielką, dlatego że szanowni doktoranci, pamiętajcie, że jest coś takiego jak etos akademicki i właśnie to, o czym tutaj dzisiaj na początku była mowa, zaufanie. Osoby, do których się zwracacie, zwłaszcza jeżeli są to czy władze, czy pełnomocnicy, czy inni reprezentanci szkoły doktorskiej, czy grona doktorantów, którzy mają Państwu pomóc, to są osoby, którym powinniśmy ufać, że sprawa, o której chcecie rozmawiać i dyskutować, właśnie nie zostanie niewłaściwie dalej jeszcze przekazana czy przekształcona w formie opowieści w cudzysłowie korytarzowej. Także ja bym się tutaj nie obawiała, aczkolwiek no, jesteśmy tylko ludźmi i trudno odpowiadać za kogoś, jeżeli samemu nie zawsze wiemy, jak w jakiejś sytuacji zareagujemy, bo na to chyba nie jesteśmy w stanie wszyscy odpowiedzieć, że ja wiem, co ja zrobię, kiedy będzie tak, tak, tak czy tak. No, ja nie wiem czasami. Ja dziękuję, widzę, że pan dyrektor się zgłasza, nie będę przedłużać. Dziękuję. Ja tylko tutaj, tak, mogę? Tylko parę Tak, słów, bo myślę, że w tym przypadku to bardzo ciekawa w ogóle sytuacja i myślę, że w tym przypadku również promotor, bo rozumiem, że to takie pytanie z perspektywy promotora bardziej, że promotor też ma prawo oczekiwać od uniwersytetu jednak ochrony i dbałości o niego. Myślę, że pierwszym takim pierwszym, ale też najskuteczniejszym sposobem radzenia sobie w ogóle w takich sytuacjach, kiedy musimy przedyskutować coś, jest dyskutowanie o przypadku, a nie dyskutowanie o osobach po prostu. Rzadko się zdarza, pewnie są takie szkoły doktorskie, wiem, że są w Polsce, bardzo, bardzo małe, gdzie rzeczywiście doktorantów może być 5, wtedy sytuacja jest rzeczywiście trudna. Ale to jednak jest znaczna mniejszość. Nawet nasza szkoła doktorska, która jest relatywnie niewielka, ma 70 doktorantów. Więc rozmawianie o przypadku, że zgłosił się do nas doktorant, mówiąc o tym, że ma taką trudność w kontaktach, albo zgłosił do nas promotor, mówiąc, że ma taką i taką trudność, pozwala zachować poufność pewną, przedyskutować to, jeżeli taka konieczność istnieje na różnych poziomach, wciąż jakby dbając o utrzymanie tego pewnej, powiedzmy sobie, no właśnie, może nie tajemnicy to złe słowo, ale jednak pewnej poufności i zaufaniu. Więc myślę, że obie strony na to zasługują. A z kolei rozmawianie o osobach już konkretnie powinno być zastrzeżone tylko do osób, które z racji pełnionych funkcji, tak uważam, mają pewną legitymację do tego, żeby zajmować się sprawami personalnymi. Czyli no, na przykład rzeczniczka akademicka, rzecznik praw doktoranta, być może na którymś etapie dyrektor szkoły doktorskiej i tylko oni. Natomiast jednak jestem pewny, że poza pewne określone grono osób nie powinny wychodzić sytuacje personalne, więc wtedy ani promotor, ani doktorant nie powinni mieć poczucia zagrożenia, że gdzieś zostaną oczernieni, czy gdzieś ich przypadek zostanie wyjęty na światło dzienne. Wydaje mi się, że to byłoby bardzo dużym nadużyciem i nie wydaje mi się, żeby mogło mieć miejsce po prostu. No ja podejrzewam, że to też tak może być, że doktorant, chcąc się też poradzić, udaje się do kilku osób i wtedy okazuje się, że pół katedry wie, że doktorant chciałby może zmienić tak być. promotora, a promotor jest ostatnią osobą, która się o tym
No to też jest mało elegancki sposób, więc bardziej Zgadza się. jednak zachęcamy rozmawiać o sytuacji, nie o promotorze. No i tak, jeżeli to może też zacząć rozmawiać z samym promotorem. Ja bo już zbliżamy się do końca, zanim ostatnią rundę z jedną radą, no może dwoma dla doktorantów na zakończenie, to chciałam jeszcze na moment do pani Marii się zwrócić z zapytaniem o wasze doświadczenie jako UW na poziomie uczelni. Znaczy, jeżeli konflikt eskaluje i trzeba ją rozwiązać, trzeba go rozwiązać, czy włączyć się na poziomie centralnym, to jakie mechanizmy wsparcia Uniwersytet Warszawski oferuje? Może to będzie też inspiracją dla innych, żeby popatrzyli, czy u nich również są takie możliwości. Znaczy tak, na pewno bardzo ważną rolą są zespoły mediacyjne i ta praca mediatorów jest kluczowa, gdy do konfliktu, jak już nie da się go rozwiązać na poziomie szkoły doktorskiej, to sprawa wtedy trafia. Zwykle to się wiąże też już jakimś tam pomysłem na postępowanie dyscyplinarne, często wzajemne, i wtedy do gry wchodzi mediator, który pracuje przy rzeczniku akademickim. To mediacje nie zawsze się udają, tak? To też jakby trzeba sobie jasno powiedzieć, że no, nie zawsze to jest po prostu możliwe, żeby się tutaj dogadać. I to, co. Przepraszam, bo od razu to uzupełnię pytanie, czy udział w mediacjach jest dla stron obowiązkowy? Nie. Wiem, jakie są zasady generalnie mediacji, ale się tak chciałam podpytać, jaka jest praktyka. Nie. Tutaj dlatego myślimy o tym, że mediację wprowadzić częściowo do regulaminu, tylko mówię, to jest jakby, jesteśmy na etapie dyskusji jeszcze takiej uzarania nowego projektu, że wpisać mediację jako element poszukiwania nowego promotora, tak, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, bo prawda jest taka, że ludzie mają prawo się rozstać, tak, jakby też jeżeli są promotorem i doktorantem. U nas trochę te zasady są inne niż mówiła pani profesor na początku, to znaczy u nas doktorant może zrezygnować z współpracy z promotorem w dowolnej chwili, a promotor może tylko na pierwszym roku. Ta nierównowaga jest często podnoszona w środowisku jako wyraz dyskryminacji promotorów i tego ograniczenia ich praw. I o tym też myślimy, jak to wyrównać, a jednocześnie zapewnić doktorantom promotora przez cały okres kształcenia w szkole doktorskiej. To jest bardzo trudne, właśnie gdy dochodzi do konfliktu, bo to też trzeba sobie jasno powiedzieć, tak? Jeżeli doktorant jest w konflikcie z promotorem, który jest na tym samym wydziale, gdzie wszyscy inni potencjalni promotorzy, no to szansa na znalezienie promotora może być mniejsza, tak? Oczywiście być może ten promotor też ma konflikt z połową wydziału i wtedy po prostu sprawa jest w ogóle łatwa, tak? Znaczy łatwiejsza, no ale niekoniecznie, tak? To zawsze jest bardzo trudna sytuacja, wymaga dużych umiejętności dyplomatycznych na poziomie dyrektorów, bo często to oni wkładają dużą energię w to, żeby znaleźć doktorantowi nowego promotora i żeby tę sytuację rozwiązać właśnie w ten sposób, tak, żeby po prostu rozstać się. Możliwie też jak najbezpieczniej, to znaczy te mediacje, nawet jeżeli dążą do tego, że chodzi o to, żeby zakończyć współpracę, to też zakończyć ją z takim poczuciem, że wyrównało się też jakby że była taka rozmowa, która pozwoliła powiedzieć sobie jasno, o co chodzi, czemu to musimy się rozstać. Więc to te mediacje są u nas bardzo, bardzo ważnym elementem, ale mówię, to jest bolesny proces, często taki mało przyjemny, no bo sytuacja jest mało przyjemna, tak? Wkładamy duży wysiłek w to, żeby doktoranci znaleźli nowe środowisko, w którym mogą współpracować i zazwyczaj to się udaje, tak? No, jeżeli się nie udaje, to szukamy rozwiązań ekstraordynaryjnych i wyjątkowych, bardzo wyjątkowych sytuacjach promotorem zostaje osoba spoza uniwersytetu. Ale to staramy się nie doprowadzić. Wtedy promotor pomocniczy jest z uniwersytetu po to, żeby jednak była ta relacja z uczelnią, ze względów też organizacyjnych, tak, ubiegania się o granty, dostęp do prowadzenia dydaktyki, więc zawsze ten promotor z UW musi być, tylko wtedy w takiej sytuacji jest promotorem pomocniczym, a szukamy wspólnie z doktorantem, tak, bo ważne jest to, żeby te wysiłki były wspólne, szukamy kogoś spoza uczelni. Więc tak. Bardzo dziękuję. Czy jakaś w takim razie, już zacznijmy od pani Mario, dobra rada od pełnomocniczki.
dla Ja doktorantów. i promotorom, i doktorantom powtarzam, że najważniejsze jest to, i są kandydatom też o tym mówimy, żeby dużo ustalić sobie na początku. Też promotorom to radzimy. Wiem, że to spotkanie z doktorantami, ale to też dobrze wiedzieć, tak? Mój osobisty mąż na przykład jest doktorantem i jego promotorka, kiedy on przyszedł do niej, że taki ma pomysł, tutaj chciałby zrobić doktorat i w ogóle, to ona dała mu zadanie domowe, tak? Żeby zobaczyć, czy jest terminowy, w jakim stylu to zrobił. Nie zgodziła się od razu, tak? Jakby chciała zobaczyć, w jaki sposób on pracuje i czy się spóźnia, tak? Czy znowu odwołuje kolejne spotkania. No, to są takie rzeczy czysto życiowe, tak? Często musimy się też charakterologicznie dograć, tak? Więc żeby tej decyzji o wyborze promotora też nie podejmować od razu, tak? Jeżeli nawet w przypadku pisania tego projektu badawczego na potrzeby rekrutacji, tak? Jakby z tej strony doktoranckiej, jakby podpytujemy promotora, a może jakąś książkę, może ktoś by mi polecił, czy to, czy pani, tak? I widzimy, że tam jakby no niespecjalnie jest jakby taka, no to może taka lampka się tu gdzieś zapalić, czy na pewno tego oczekuje, czy chce tego prowadzenia, tak? Wiadomo, pytać też, tak, innych członków, innych doktorantów, którzy są pod tym promotorem, tak, którzy z nim współpracują, jak ta współpraca wygląda, bo te style są bardzo różne i te zawiedzione oczekiwania to też jakby jest bardzo trudna sprawa, a też ze strony promotorów, o czym też może warto powiedzieć, to też jakby tak się wydaje, tak, że w końcu doktorant odchodzi i jakby to on stracił. No, promotor też często stracił dużo czasu, tak, jakby włożył też dużo energii też w kogoś, tak, żeby go naprowadzić, żeby gdzieś tam pomagać w funkcjonowaniu w szkole doktorskiej, gdzieś tam ten doktorat powstawał, a potem on na 4. roku stwierdza, i już mi się znudziło, tak. No i to też frustruje, tak, że gdzieś tam ta energia była i to się gdzieś tam skończyło. Więc trochę długo, ale dziękuję. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, chwała Bogu, to nie telewizja, więc nas nie wyłączą, ale mimo wszystko, żeby jakiś reżim czasowy zachować. To ja teraz do pani Barbary, jeśli można, z prośbą o jakąś radę dla doktorantów. Kolejno do pani profesor Justyny i profesora Konrada. Proszę bardzo, pani. Ja powiem może bardzo krótko. Tak naprawdę zgadzam się tutaj, bo ja też miałam wspaniałego promotora i wiem, że bez niego to na pewno nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem teraz, ale przede wszystkim no też uważam, że odwagi. Trzeba być odważnym, nie bać się jakby mówić o swoich problemach, zgłaszać tych problemów do różnych, jeśli one gdzieś pojawiają się i rozmawiać. Promotor też człowiek, można z nim porozmawiać, zapytać i po prostu no, wejść w ten dialog, no i też ta odwaga i zarówno do tych doktorantów, można powiedzieć jednostkowych, no ale też i do samorządu, żeby też odważnie realizować te wszystkie swoje uprawnienia, no i jednocześnie no też pamiętać, że jesteśmy w środowisku, że też dążymy, aspirujemy do tego, żeby kiedyś tą kadrę naukową zasilać i profesorowie to też są nasi mistrzowie, możemy się od nich bardzo wiele uczyć, więc czasami też tą odwagą nie można przesadzić, trzeba też umieć słuchać, jak tutaj wszyscy mówili bardzo dobrze, przede wszystkim słuchać też profesorów, osób, które są bardzo doświadczone, mają doświadczenie, też przechodziły przez to, co my, doktoranci, więc wydaje mi się, że z jednej strony odwaga, ale z drugiej strony właśnie ta umiejętność słuchania tych osób też doświadczonych. Bardzo dziękuję i przekazuję głos profesor Justynie Franc-Dąbrowskiej. Dziękuję. Postaram się krótko. Po pierwsze, bądźmy dla siebie dobrzy i z uważnością wysłuchujmy swoich, słuchając się nawzajem, tak? Słuchajmy się. Pamiętajmy, że jesteśmy ludźmi, więc każdy może mieć gorszy dzień, może nie chcieć rozmawiać, może nie odpisać natychmiast na maile, więc bądźmy wyrozumiali. I trzecia kwestia, szukajmy promotorów, mentorów. Nie przypadkowe osoby, które nam się wydaje, że być może będzie się z nimi dobrze współpracować, ale właśnie mentorów, takich pracowników naukowych, za którymi chcielibyśmy dążyć, których chcielibyśmy naśladować i z których wiedzę i umiejętności chcielibyśmy czerpać. Dziękuję. Bardzo dziękuję i przekazuję głos profesorowi.
Dziękuję bardzo. Żeby powiedzieć coś, co może już jeszcze nie padało, to albo nie padało tak z dużą mocą, to chyba bym zaproponował doktorantom, żeby różnego rodzaju trudności, swoje wątpliwości najpierw przedyskutowali z innymi doktorantami, często takimi, najlepiej takimi, którzy są już dłużej albo długo w tym środowisku, czyli na przykład kończą edukację, są na trzecim roku, czwartym roku szkoły doktorskiej. Podejrzewam, że sporo problemów da się rozwiązać już na takim bardzo wczesnym etapie, być może od kogoś, kto przechodził przez podobne rzeczy. W tym roku w ogóle zaczniemy taki program u nas trochę pilotażowy Buddy. Doktoranci zresztą sami go wymyślili i rzeczywiście od października każdy nowy doktorant w naszej szkole otrzyma swojego Buddy, czyli doświadczonego doktoranta lub doktorantkę z trzeciego, czwartego roku, który będzie takim pierwszym kontaktem w sprawach najróżniejszych, począwszy od spraw administracyjnych, organizacyjnych, jakichś logistycznych, aż kończąc na jakichś sprawach związanych, nie wiem, z zagubieniem się w tych meandrach akademickich. Zobaczymy, jak to będzie działało, ale myślę, że potencjalnie może to, i widzę w tym, upatruję pewnego sukcesu, takiego wsparcia jednak społecznego, rówieśniczego, ale jednak z rówieśnikiem trochę bardziej doświadczonym. Więc to jest taka moja propozycja. Bardzo dziękuję. To jeszcze tak pociągnę ten wątek Buddy. To jeżeli akurat nie ma programu Buddy na waszej uczelni, to spokojnie sami możecie znaleźć taką osobę, która was wesprze. To też wracamy do tego, spytaj tego obok, co siedzi, jaki jest numer telefonu. I nie zawsze chodzi o randkę w ciemno, czasami o dyskusję na tematy akademickie. Dobrze, szanowni państwo, 19:36. Bardzo wam dziękuję za podzielenie się waszymi perspektywami, radami. Bardzo dziękuję też uczestnikom dzisiejszego webinarium. Jeśli będziecie państwo mieć pytania, to wiem, że zawsze KRD jest otwarte i też możecie te pytania do nas przekazać. Zresztą nasze adresy mailowe też są na stronach uczelni, więc też jesteśmy zawsze do dyspozycji. Ja myślę, że jak gdyby trzeba przyjąć jednak perspektywę, że i doktorant człowiek, i promotor też człowiek, i jak będziemy mieć taką perspektywę, to może uda nam się ograniczyć tą liczbę konfliktów. Jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie wszystkim uczestnikom. Dziękuję też panu Jakubowi za wsparcie techniczne, bo ono też jest bardzo ważne. Wszystkiego dobrego, szanowni państwo. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Pięknie dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.